Laweta z tyłu jest jeszcze. Nie miota, nie wiem jak szatan, na szczęście. Nawet się zrymowało. Co jesteś? Jest taka wioska w Muminku. Uczę się na sprawę handlowania samochodami. Bartuś, pokaż co masz. To odjeżdżamy od razu. Is it okay there? There you go. Zestawik. No to co, kupiłem 180 SX, kupiłem Nissana S13. No i na szybko, na gorąco mocne strony samochodu i te mniej mocne. Te mniej mocne. Z mocnych stron to silnik, ponad 150 PSI na każdym cylindrze. No jak widać brakuje przodu. No ale to nie jest problem. Bardzo czysty pod spodem, zero rdzy. Dziury po spoilerze. Wnętrze trochę zepsuł, bo kleił to jakimś dziwnym niebieskim materiałem. Ride w całkiem dobrym stanie. Tutaj mam progi. Kierkę całkiem niezłą, no wiadomo, pęknięta deska, standard. 150 000 km przejechane. No ale będzie zajebiste. S13 jeszcze nie na dachu, jeszcze nie, wszystko przed nami. Nagrywa się dalej, nie? Tak. Ja widzę tego niebieskiego kolora. No. Masz ludzki? Odejbanie? Takim oto sposobem stałem się posiadaczem białej S13. Pierwszą misją było pozbycie się tego całego nonsensu w postaci dziwnych naklejek. Każdy szanujący się człowiek kultury wie, że Keisuke Takahashi nie jeździł Nissanem 180 SX. ふざけんなよ。こんな奴が俺の相手かよ。
No i zaczęło się kompletowanie części naprzód auta, co nie było takie proste, jak myślałem wcześniej. Największym problemem okazało się znalezienie przednich oryginalnych metalowych błotników oraz przednich lamp od 180. Błotniki namierzyłem w bardzo średnim stanie, wymagały ingerencji blacharza, ale były tanie i znajdowały się stosunkowo blisko. Przednie lampy kupiłem w Japonii, bo w Europie wszystko za miliony i w bardzo kiepskim stanie. Kompletny przedni zderzak udało się kupić w Budapeszcie, akurat mieli dostawę i otwierali nowy kontener. Po skompletowaniu wszystkich części samochód trafił do blacharza na prostowanie oraz na naprawę przednich błotników. Blacharz Simon, który co ciekawe ma polskie korzenie, elegancko spasował przód i pomalował błotniki podkładem. Po odebraniu samochodu musiałem wszystko rozebrać i popodłączać, żeby wszystko działało, no i zabrać się za lakierowanie. W ten oto sposób po blisko 4 miesiącach udało się wreszcie skompletować S13. I w tym właśnie miejscu chciałbym Was powitać na kanale i przedstawić Wam projekt, który będę realizował mniej więcej w czasie rzeczywistym. Tym właśnie projektem, jak pewnie wszyscy wiecie, jest Nissan S13 180 SX z 1994 roku. Więc w trakcie nadchodzącej zimy będę starał się przygotować i zmodyfikować Nissana, aby w sezonie 2020 jak najwięcej i najlepiej cieszyć się jazdą tym samochodem. Nissan przypłynął do Wielkiej Brytanii w październiku 2018 roku i na ten moment jest w 90% seryjnym egzemplarzem. Dalej posiada seryjne zawieszenie, seryjny intercooler oraz katalizator. Modyfikacje, które posiada, to typowe dla tego modelu dodatki instalowane w Japonii. Jest to układ wydechowy, kontroler do ładowania oraz filtr powietrza firmy HKS, zawór pustowy Blitz, fotel kubełkowy Bright oraz kierownica Momo. Jak widać, stan powłoki lakierniczej Nissana wymaga jeszcze dużo pracy, ale są to rzeczy, które muszę odłożyć na późniejszy termin. Obecnym priorytetem jest przeprowadzenie pełnego serwisu silnika wraz z poprawą układu chłodzenia oraz zainstalowanie wskaźnika AFR. Następnie intercooler, sprzęgło, wtryski, pompa paliwa, komputer, turbokolektory, downpipe, gwint, 5 śrub, hamulce, felgi, opony, areo, wałki i milion innych rzeczy. I declare bankruptcy! A tak na serio to wszystko na spokojnie, po kolei.
Więc jeśli lubisz content tego typu, rozważ subskrypcję, daj mi znać w komentarzu, czy jest coś, co Ci się podobało w tym filmie, jest coś, co Ci się nie podobało. Tyle ode mnie, pozdrawiam, na razie.